Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co nie pojawi się w Five Nights at Freddy's Sister Location. Zapraszam do oglądania. A więc zaczynajmy. W ostatnim odcinku powiedzieliśmy sobie o rzeczach, które mogą czy powinny pojawić się we FNAF Sister Location. Dzisiaj zajmiemy się czymś innym, co nie pojawi się w grze. Pierwsze, o czym tutaj powiemy, to Springtrap. Tak, Springtrap nie pojawi się w Sister Location. Jak już masa osób wspominała, widać Springtrapa w odbiciu na nosie Baby na teaserze. No i polega na tym, że po pierwsze jest to powtórka z rozrywki. Patrzcie, ukryta marionetka, 4, 5, też ukryty animatronik w odbiciu włosów Baby, co jednak nie zmienia faktu, że w tym odbiciu jest ona sama. Scott rzeczywiście raz pokazał coś w odbiciu, ale było to tak mało znaczące jak ogromne zęby następnego animatronika z kolekcji z ogromnymi zębami. I nie było tam zupełnie nic, co mogłoby jakoś oszukać ten efekt. To była zwyczajna podłoga pusta z kapeluszem i tam się pojawiały w rogu te zęby. No i po drugie, Scott, mówiąc o tym, że może kiedyś zrobi historię dla Springtrapa, wyraźnie zasugerował, że taki nie pojawi się w tej grze. Przyszłość. Tak, nie ma co liczyć na to, że Sister Location dzieje się w przyszłości. Dlaczego? Po pierwsze, obalmy główny argument, który sugeruje, że tak właśnie będzie. Ludzie mówią, że to przyszłość, bo animatroniki są tak bardzo nowoczesne. No bo to w ogóle nie jest tak, że wyglądają prawie identycznie do Toy animatroników. Jedyna różnica między nimi polega na tym, że te z SL wyglądają odrobinę lepiej, bo Scott poprawił się w tematyce modelowania. Nic poza tym. Obudowa animatroników jest plastikowa, nic wielkiego. Głośniczki, ruszające się elementy twarzy, to wszystko dosłownie nic nie znaczy. Głośniczki może wrzucić każdy głupi, to tylko element estetyczny, zwłaszcza, że nie jest problemem schować ten głośnik i każdy animatronik w tej grze powinien go raczej mieć. I to nie tylko w tej grze, także w każdym innym FNAFie. Te animatroniki na scenach mówią i to nie byłoby dziwne, żeby mieli ten głośniczek. Tutaj to tylko element stylu animatroników, że ten głośnik jest widoczny. Jeśli chodzi o ruch twarzy, to tutaj wygląda jakiś poroniony koncept takiej imitacji rysów twarzy, emocji itd. Ludzie, którzy próbowali odwzorować, jak to mogłoby wyglądać, mam na myśli ludzi w prawdziwym świecie, którzy tam modele tworzyli, to na tych modelach robili to znacznie lepiej niż jakieś randomowe aktywowanie się losowych części, jak to jest na trailerze. Wygląda, jakby umyślnie Scott próbował pokazać tu jakiś nieudany koncept tych wszystkich twarzy. Poza tym ta cała lokacja przypomina jakiś koncept przestarzałego futuryzmu. Masa wszystkiego, tysiące niepotrzebnych guzików, wajch, liczników i w ogóle wszystko jest takie brudnawe i tak dalej. Mnie osobiście kojarzy się to z czymś nowoczesnym dawno temu. To zupełnie jakby w jakichś latach 1980 byliśmy w jakimś super nowoczesnym miejscu, super nowoczesnym jak na tamte czasy. Gdyby to była przyszłość, czasy po 2023, po FNAF 3, to wyglądałoby to zdecydowanie zupełnie inaczej. Tymczasem same animatroniki są dosyć zaawansowane jak na swoje czasy w każdej grze. Skoro to je mogły pojawić się w 1987 roku, to te tutaj mogły pojawić się w okolicach tego roku, nawet wcześniej. Nie ma z tym problemu. Na jakim silniku pojawi się FNAF SL? Na ClickTeamie. Możemy być tego pewni. W grze nie zobaczymy nowego silnika, jakiegoś silnika 3D ani nic. Dlatego, że Scott osobiście potwierdził to na Steamie, że nie zamierza nic zmienić. Powiedział, że czuje się dobrze ze swoimi narzędziami, to jest z ClickTeamem, i nie planuje żadnych zmian. Winda nie stoi ani nie jedzie do góry, tak jak niektórzy sądzą. Przyjrzyjcie się sami. Cała scena z windą składa się z 36 klatek. Pierwsze 17, z czego ja mam tylko 15, bo dwóch nie wyciąłem, bo były podobne do siebie, nieważne. Wyraźnie widać, że światła z tyłu się odrobinę poniosły. Potem przez 9 kratek my podnosimy głowę i tam ludzie mówią, że głowa się podnosi, więc jest taka perspektywa ciekawa, że ten obraz tam z tyłu też się podnosi. Ale potem przez 10 kratek głowa stoi w miejscu, praktycznie postać się nie porusza, a światło za plakatem znika, podnosi się. Winda zjeżdża w dół. Dosyć powoli, ale tak naprawdę minęła tylko 1 sekunda, także nie jest aż tak źle. Zjeżdża w dół i to jest najważniejsze. Funtime Bonnie i Funtime Chica. Nie spotkamy ich we FNAF SL, jestem tego praktycznie pewny. Sam wyciek nazw animatroników wprowadza nam 7 postaci, o których wszyscy już do tej pory wiemy i ogólnie gdyby Bonnie i Chica mieli się pojawić, też pojawiliby się na tych wyciekach. Też byłyby te prawa autorskie do tych postaci. Poza tym, fakt, że Freddy trzyma na ręce pacynkę Bonniego raczej sugeruje, że ta pacynka będzie w tej grze robiła za samego Bonniego. Pozostaje nam już tylko pytanie, co z Chico. Jej jeszcze w ogóle nie widzieliśmy. Czy też pojawi się w grze jako pacynka?
Byłoby miło, byłoby nawet ciekawie, ale póki co nie mamy na to żadnego potwierdzenia. Z mojej strony byłoby bardzo fajnie, gdyby Funtime Freddy zamienił swoją pacynkę w różnych sytuacjach albo w różnych nocach. Raz był Bonnie, raz była Chica, raz mógł być nawet Fredbear, czy Golden Freddy, czy Foxy zwyczajny, nie wiadomo. Mangle. Tak, nie zobaczymy Mangle we FNAF SL. Teraz chodzi mi tylko o to, żeby nie mylić tutaj nazw. Funtime Foxy nie jest Mangle. Jeszcze nie jest Mangle. I bardzo możliwe, że tutejszy animatronik o tej nazwie nie ma zupełnie nic wspólnego z Mangle. Istnieje szansa, że są dwa różne Funtime Foxy. Tak, ludzie mówią, że maska mogła zostać zmieniona na potrzeby Freddy's, ale jest ogólnie mało argumentów, żeby to potwierdzić. Ten animatronik bez względu na wszystko nie jest Mangle, bo to jest imię, które potencjalnie może on zyskać w przyszłości. To jest Funtime Foxy, nie mylić tego. Tymczasem w tym odcinku to wszystko. Powiedziałem, co nie może się pojawić w Sister Location i mam nadzieję, że wyraziłem się wystarczająco jasno. Jeżeli wciąż macie jakieś niepewności, zapraszam do komentowania, zapraszam do wyrażania własnej opinii. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!